Hejka na moim kanale. Jeśli jesteście tu pierwszy raz, witam Was serdecznie w moim małym internetowym kąciku. Mam nadzieję, że znajdziecie tu coś dla siebie, bo serio, bez Was ten kanał byłby jak selfie bez filtra. Niby jest, ale coś nie pyka. I dla moich stałych widzów ogromne dzięki, że jesteście. Wasza obecność dla mnie jest jak kawa w poniedziałek rano. Wiecie co? Ostatnio spędzam na YouTubie więcej czasu niż na plotkach z sąsiadkami. Nie wiem, jak się to stało, ale to chyba moje ulubione miejsce w sieci. Kreatywność ludzka nie zna granic. Czasem aż się boję, że znajdę tam przepis na jakąś zupę z gwoździ. A teraz sucha statystyka, ale uwaga, bo to hit. 79% ludzi, którzy mają internet, ma też swój kanał na YouTubie. Jakim cudem wszyscy mają czas na vlogowanie? Ja nie wiem. Ja ledwo zdążam zjeść śniadanie przed południem. A wiecie, co mnie rozwala? Że YouTube to nie tylko miejsce na kotki i tutoriale. Tu paradoksalnie można nauczyć się niemal wszystkiego. Od gotowania do kodowania. YouTube zgarnia 2,7 miliarda aktywnych użytkowników. To prawie tak, jakby cała Ameryka Północna, Południowa i Europa oglądała filmy. Tylko że jedni oglądają dokumenty, a drudzy reakcje na TikToki. Co więcej, to nie jest tylko miejsce na filmiki z kotkami, ale druga, największa wyszukiwarka świata. A teraz mały plot twist. YouTube to raj kreatywności. Ale są szkoły, które blokują dostęp do platformy, bo to, bo tamto, nieodpowiednie treści i tak dalej. Na serio? Jakby dzieci bez internetu nigdy nie wymyśliły nic głupiego, prawda? Zamiast zastanawiać się, jak wykorzystać te możliwości, blokujemy wszystko, co tylko się da. Nie wiem, kiedyś to jakoś było proste. Dostaniesz szlaban na telewizję, a teraz? Szlaban na Wi-Fi to prawdziwy cios. Ale to też temat na inny dzień. Dla mnie coaching i edukacja to dwa obszary, które mnie naprawdę fascynują. Głównie dlatego, że edukacja prowadzi nas w przyszłość, której wielu z nas się obawia. Wyobraźcie sobie, że dzieci, które rodzą się dzisiaj, pójdą na emeryturę w 2095 roku. Dobrze słyszeliście. 2095 rok. Nie mogę sobie nawet wyobrazić, jak będzie świat wyglądał wtedy. Co będziemy wtedy jeść? Tabletki zamiast pizzy? Kto wie? A wiecie, co jest najbardziej przerażające? Że mamy przygotować nasze dzieci na ten świat. Roboty, latające auta, hologramowe selfie, a my mamy je do tego przygotować, sami nie wiedząc, co się stanie. Nie wiemy, co się stanie w piątek, bo od poniedziałku Ameryka ma nowego prezydenta. Czy będzie lepiej? Nie wiem, ale stawiam na to, że będzie śmiesznie. It's fun to stay at the YMCA. Fun to stay at the YMCA. I dzisiaj to właściwie chciałam tu mówić o dzieciach, nie o YouTubie. Dzieciaki są niesamowite. Moje, jak były małe, to rzucały takimi tekstami, które rozwalały system. Kiedy patrzę na te maluchy, które potrafią rozbroić smartfona szybciej niż ja znajdę pilota do mojego telewizora, to myślę sobie, wow. To pokolenie ma w sobie jakąś magię. Problem w tym, że często my dorośli nie zauważamy tych talentów. Jedyne, co dzieci słyszą, to przestań bazrę po tych ścianach, bo ci kredki pozabieram. Albo nie baw się tymi klockami, bo jeszcze coś zepsujesz. A może właśnie na tych ścianach rodzi się nowe Picasso? Może te klocki to początek jakiegoś wynalazku, który odmieni świat? Dzieci to małe geniusze, pełne wyobraźni. Ale tylko nieliczni rodzice zauważają te talenty i pomagają je rozwijać. Reszta dzieci? No cóż, trochę je marnujemy, prawda?
Dzieciaki nie boją się błędów i to jest właśnie piękne. A my dorośli wolimy nie próbować, żeby nie zaliczyć wtopy. U nas jakbyś tak wypierdolił wrotki, to tragedia. A edukacja? Zamiast wspierać kreatywność, wbija nas w schematy i straszy pomyłkami. Wiem jedno. Nie wymyślisz nic oryginalnego, jeśli nie jesteś gotów popełnić kilka błędów. A teraz hit. Słuchajcie. Czy kiedykolwiek na przyjęciu spotkaliście kogoś, kto pracuje w edukacji? Pewnie nie, prawda? Jeśli już tacy są, to siedzą w kącie z kieliszkiem wina, a na pytanie, czym się zajmujesz, robią miny, jakbyś spytał, czy mają długi w banku. Krew im z twarzy odpływa i bełkoczą: pracuję w edukacji. Jakby to była jakaś kara, a nie zawód. Ale zapytaj ich o ich wykształcenie, to gwarantuję, że przygwożą cię do ściany i zanim skończą, będziesz żałował, że nie wziąłeś dodatkowego urlopu. Nie śmiejcie się, mówię poważnie, jak zawał serca. Nie znaczy to, że edukacja jest bez sensu, lecz chcę powiedzieć, że kreatywność zasługuje na taki sam szacunek, jak umiejętność czytania i pisania. Na całym świecie edukacja wygląda podobnie. Matematyka, język na piedestale, a sztuka na szarym końcu. Nikt nie uczy dzieci tańca czy tego, jak używać ciała do wyrażenia emocji. Skupiamy się na głowach, a reszta ciała traktowana jest jak worek na odpadki. Cały system edukacji został stworzony dla przemysłu w XIX wieku, żeby przygotować ludzi do pracy w fabrykach. Dlatego nadal faworyzujemy przedmioty, które służą praktyczności. Jeśli masz talent artystyczny, to słyszysz: chcesz kretynie być artystą? Przecież ty z głodu umrzesz. Ilu ludzi wierzy, że są głupi, bo szkoła nie doceniła ich talentów? Albo wysłała do psychologa, bo coś z nimi nie tak. Dzisiejszy świat zmienia się szybciej, niż jesteśmy w stanie za nim nadążyć, a my wciąż trzymamy się starego systemu. Popatrzmy na takich ludzi jak Archimedes, genialny grecki matematyk, fizyk i inżynier, który używa własnych eksperymentów, aby udowodnić swoje teorie. Albo Leonardo da Vinci. Gość bez żadnego wykształcenia, samouk, który przewrócił świat do góry nogami. Albo wyobraźcie sobie tatę Szekspira, mówi do niego: Bill, odłóż już to pióro, idź spać i przestań paplać wierszem, bo to ludzi denerwuje. Pewnie nigdy byśmy o nim nie słyszeli. Myślę, że Picasso miał rację, mówiąc, że każde dziecko rodzi się artystą, tylko później szkoła wszystko psuje. Życie nauczyło mnie, że kreatywność i wyobraźnia to klucz do wszystkiego. W mojej książce Turn Your Shit into Magic opowiadam o tym, jak odkryłam siebie. Jako dziecko miałam trudne chwile. Wszyscy mi mówili, jaka jestem beznadziejna. Ale może i byłam, bo robiłam to, co inni mi kazali. Przez lata nie pozwalano mi marzyć, nie pozwalano mi robić tego, co kocham. Dopiero gdy powiedziałam światu nie i zaczęłam robić to, co chcę, a byłam już po 40, moje życie się zmieniło. Także mam nadzieję, że młodzi ludzie się dosyć wcześniej ockną. Edukacja wymaga rewolucji. Uważam, że musimy ją przemyśleć. Każde dziecko ma potencjał i dzieci są naszą przyszłością. Naszym zadaniem nie jest przewidywanie i gdybanie, jaka będzie ta przyszłość. Naszym zadaniem jest natomiast stworzyć warunki, by nasze dzieci mogły zbudować swoją przyszłość. Dziękuję, że wytrwaliście ze mną aż do końca. Jeśli dotrwaliście, to znaczy, że macie w sobie też coś z Archimedesa, trochę z Leonarda i może odrobinę Picasso. Pamiętajcie, wasza kreatywność jest tym, co wyróżnia was w świecie pełnym schematów. To, co nas wyróżnia, to sposób, w jaki patrzymy na rzeczywistość. Więc chwyćcie pędzel, kamerę, młotek, czy co w ogóle, co macie pod ręką i zacznijcie tworzyć.
Bo jak powiedział Einstein, wyobraźnia jest ważniejsza od wiedzy. I kto wie, może to właśnie Ty zmienisz świat. Do zobaczenia.